Siemaneczko, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie, zapraszam na kolejny materiał dotyczący Farming Simulator 25. Na 5 tygodni przed premierą dodatku Highlands Fishing do FS25, dzisiaj porozmawiamy o zwierzętach, które będą również zawartością tego dodatku i nie będziemy mówili tutaj o rybach, jak sama nazwa mówi, Highlands Fishing, tylko będziemy mówili o tych pierwszych zwierzętach, które kojarzymy właśnie z tym dodatkiem. Zapewne dobrze pamiętacie ten screen. Tak, to jest przedstawienie Season Pass na rok pierwszy do Farming Simulator 25. Być może już wkrótce będziemy mówili o Season Pass na rok drugi, ale to jest kwestia przyszłości. Tak prezentowano zawartość Season Pass na rok pierwszy rok temu. Tak więc były tutaj 3 DLC, krótki opis i piktogramy. Natomiast w przypadku Expansion mieliśmy tutaj taki obrazek, na którym mogliśmy zaczerpnąć troszeczkę charakteru tej mapy. Oczywiście, jeżeli tutaj sobie przybliżymy, widzimy, jak się tutaj może prezentować ta mapka i klimatem rzeczywiście przypomina, powiedzmy, klimat taki brytyjski, ale jeszcze jak tutaj mocniej sobie przybliżymy, to najprawdopodobniej ten osobnik przekonał nas, że będzie to mapa w klimatach szkockich, ponieważ tutaj na tym pastwisku zaprezentowane jest, a przynajmniej ten osobnik, to jest bydło rasy Highland, tak więc przekonało nas, że będzie to mapa w typie szkockim. Tak więc dzisiaj mówimy o rasie bydła Highland, czyli szkockie bydło górskie. Giant w czwartek na swoim blogu opublikuje krótki materiał dotyczący szkockiego bydła górskiego. Mamy tutaj kilka fajnych screenów, jest również krótka animacja. Jeśli masz ochotę na hodowlę rudych krów w kudłatych futrach, będziesz mógł to zrobić w nadchodzącym dodatku Highlands Fishing. Bydło wyżynne to jedna z najstarszych ras bydła na świecie. Pierwsze zapiski o tej rasie pochodzą ze Szkocji i sięgają VI wieku. Bydło to oczywiście pochodzi z wyżyn Szkocji i zachodnich wysp Szkocji. Rasa ta rozprzestrzeniła się na całym świecie i obecnie można je spotkać w Ameryce Północnej, Australii i innych częściach Europy. Mimo że bydło rasy Highland często jest rude, może być również czarne, białe, żółte, srebrne albo pręgowane. Ich kudłata sierść składa się z dwóch warstw: długiej, tłustej warstwy okrywowej oraz miękkiego, wełnistego podszerstka. Długa grzywka, charakterystyczna dla tej rasy bydła, pomaga chronić oszczy przed owadami i niesprzyjającą pogodą. Zarówno samce, jak i samice mają rogi, jednak rogi byków są zwykle zakrzywione do przodu, a krów do góry. Bydło rasy Highland może żyć do 20 lat, przewyższając wiele innych ras bydła. Znane są ze swojej odporności, dzięki czemu bez problemu znoszą mroźny i wilgotny klimat, w którym inne rasy miałyby problemy. Są niezwykle potulne i przyjacielskie, często nazywane łagodnymi olbrzymami i stanowią popularną atrakcję turystyczną w Szkocji, jednak hoduje się głównie na wołowinę. Tak więc, jak przed chwilą usłyszeliście, Giant w swoim krótkim materiale raczej próbował przedstawić tą dosyć ciekawą rasę bydła, ale nic poza tym, czyli nie ma tutaj zbyt wiele informacji dotyczących tej rasy bydła w kontekście tego, jak będzie tu wyglądała hodowla już bezpośrednio w grze, a to byłoby bardzo dla nas ciekawe. Jeżeli chodzi o sam wygląd tego bydła, to się naprawdę fajnie prezentują. Tutaj to ten fakt, że one są takie naprawdę bardzo kudłate. We wcześniejszych materiałach, gdzie były na filmach przedstawione, bardzo się ładnie prezentowały i tutaj również trzeba przyznać, że fajnie się prezentują. Bardzo ciekawie. Tutaj można by odnieść wrażenie, że to jest jakiś byk, ale przed chwilą czytaliśmy, że zarówno byki, jak i krowy mają rogi. I w tym przypadku te rogi chyba są do góry raczej. W związku z tym można by powiedzieć, że to jest raczej krowa. Czy będą byki w farmingu? Fajnie by było, gdyby były. Jeżeli chodzi o te wszystkie dodatki, jeżeli je obserwujecie, to czasami obserwujecie te dodatki z takiej perspektywy, czy one was ciekawią, czy są interesujące, czy ewentualnie byście je kupili, albo jeżeli macie Season Pass, to się zastanawiacie, czy w ogóle wydaliście dobrze te pieniądze, czy też nie. To jest dobre podejście, ale trzeba też zwrócić uwagę i obserwować, co wnoszą te DLC, ponieważ one pokazują kierunek rozwoju tej gry. Tak więc jeżeli w DLC, na przykład takim jak to, byłyby byki, to znaczy się, że w następnej iteracji, czyli w następnej wersji tej gry,
oczywiście jest bardzo duża szansa, że owe byki byłyby w podstawce. Tak więc ja właśnie postrzegam te wszystkie dodatki w takim kontekście. Jeżeli jest jakieś lusterko albo kamera cofania w jakimś dodatku, to oto najprawdopodobniej będzie ta kamera cofania w następnej wersji gry. I tutaj szczególnie obserwuję niektóre rzeczy dotyczące tego dużego dodatku. Między innymi wiedziałem, że tutaj będzie nowy rodzaj bydła. Zastanawiałem się, jak to będzie wyglądało. Nie sądzę, żeby niestety tutaj było właśnie rozróżnienie na krowy i byki. Tutaj, chociaż fajnie by było, gdyby Giants nas zaskoczył. Z drugiej strony Giants tutaj nic nie powiedział, jak to będzie wyglądało w przypadku tej gry, tylko po prostu powiedział, że ta rasa charakteryzuje się tym, że zarówno krowy, jak i byki mają tutaj rogi takie dosyć okazałe. W przypadku byków te rogi są bardziej do przodu ustawione, natomiast w przypadku krów one są raczej do góry. No i teraz się zastanawiam, czy to jest do góry, czy to jest do przodu, ale wydaje mi się, że jest to niestety krowa. No właśnie, tak się tutaj prezentuje. I to, no, czekamy na te byki. Oczywiście są modyfikacje, które ten problem rozwiązują. Zastanawiam się, na pewno po tym dodatku chyba będą musiały być aktualizowane, albo nie będą uwzględniały w ogóle tych ras. To też ciekawe jest. Szkoda, że też nie było nic wspomniane, a może będzie. Chciałbym, żeby przy okazji tego dodatku było troszeczkę zmieniony system żywienia, bardziej tutaj urozmaicone, bo mamy kolejny przykład. Najprawdopodobniej to będzie bydło rasy mięsnej, tak jak to było w opisie powiedziane. Tak więc nie wiem, czy one będzie dawało tutaj mleko, czy też nie. No nie wiem, fajne takie statko, bardzo fajne takie ogony i animacja tych ogonów jest naprawdę bardzo ciekawa. Bardzo ładne są te zwierzęta, to trzeba przyznać. One są w rzeczywistości też takie łagodne, takie duże, kudłate i bardzo takie milusińskie, tak jak te małe tutaj cielaki. Jeżeli chodzi o małe zwierzęta, w tym przypadku cielęta, to oczywiście, jak dobrze wiecie, od Farming Simulator 25 mamy je w grze, z wyjątkiem koni, tam nie ma źrebiąt. I tutaj oczywiście w tym wpisie tak naprawdę chodziło o to, aby zaprezentować, jak te maluchy będą wyglądały. A więc mamy tutaj taką animację. W przypadku tego bydła mam nadzieję, że one będzie takie bardziej dzielne. W tym sensie, kiedy mamy animacje małych zwierząt, krów, na przykład HF-ów, to one są bardzo takie nieporadne i tak dalej. Jak tutaj było w tym materiale podane, te zwierzęta są dosyć, ja to mówię, dzielne, w tym sensie, że one są naprawdę przyzwyczajone do trudnych warunków, w których żyją. W związku z tym cielęta muszą wykazywać się też już dosyć dużą samodzielnością od samego początku. A więc mam nadzieję, że to w animacji też będzie uwzględnione i te cielęta nie będą się słaniały. Jeżeli chodzi o tą animację, to chyba ona raczej dotyczyła jałówek, bo tutaj mamy bydło górskie i etapy wiekowe, czyli cielęta, takie maluchy, od 0 do 6 miesięcy, później jałówki od 6 do 18 miesięcy i później są krowy, czyli ten podział na te etapy wiekowe jest bardzo podobny albo taki sam jak to w przypadku innych ras krów. I tutaj będzie również o to, że te bydło będzie najprawdopodobniej hodowane jako bydło ras mięsnych. I jeszcze te screeny tych cielaków, czyli tych najmniejszych, one tutaj się tak prezentują. Oczywiście w tym materiale właśnie chodziło o to, żeby przedstawić te najmniejsze zwierzęta, właśnie cielęta, bo one wcześniej chyba nie były za bardzo tak pokazywane, a tutaj właśnie w tym materiale są one przedstawione. Szczerze mówiąc, liczyłem na inne informacje, ale rozumiem, że dla wielu z was właśnie to, jak wyglądają te cielaki, może być bardzo, bardzo istotne. One są wybitnie kudłate. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał. Jutro oczywiście fact sheety do Farming Simulator 25, do tego dodatku, będzie chyba ciekawa rzecz. Zapraszam na jutro. Pozdrawiam, Anto.